Witajcie! Dzisiejszy filmik będzie związany z tematyką beauty, a w zasadzie powinnam bardziej określić to jako filmik związany z makijażem. I będę w nim testowała 3 różne produkty, z czego jeden doskonale znam, ponieważ od wielu lat stosuję, natomiast 2 pozostałe to dla mnie nowości, które koniecznie chciałam przetestować. A więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam Was już do oglądania. Zacznę od błyszczyka, który widziałam już na wielu różnych kanałach na YouTubie. Dziewczyny bardzo zachwalały ten błyszczyk i postanowiłam, że przetestuję, bo skusiła mnie jeszcze jedna rzecz w tym błyszczyku. Nie tylko to, że może powiększyć usta, ale także jak ładnie wygląda na ustach u dziewczyn. I właśnie mam go w tym momencie też na ustach, ale jeśli chodzi o ten błyszczyk, to tutaj mam na myśli Eveline of My Lips. I jest to błyszczyk, który w swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, ale także kapsaicynę. I zobaczcie, on ma taki kolor, taki, nie wiem jak to nazwać. No jest taki, powiedziałabym, łososiowy kolorek. Bardzo ładny, spójrzcie, jeszcze pokażę Wam jak pędzelek. Pędzelek taki standardowy, całkiem dobry do nakładania, fajnie się nim nakłada. Natomiast zapach jest taki przyjemny. Ale nie jest cały czas wyczuwalny. Po nałożeniu ten zapach totalnie zanika i to właśnie będzie ten błyszczyk, który dla Was w tym odcinku przetestuję. Jeśli chodzi o ten błyszczyk, to dodam tylko to, że testowałam go przez cały tydzień, malowałam go raz, 2 razy dziennie, przyglądałam się w lusterku, czy coś się zmienia, jakie są później usta w momencie, kiedy ten błyszczyk się zje, czy one są dalej ładne, czy może robią się suche. Ale też to, co chciałam jeszcze powiedzieć, że ten błyszczyk powinien dać efekt w ciągu 5 minut. Czy rzeczywiście tak będzie? Zaraz Wam pokażę dalej w teście. Natomiast kolejne kosmetyki, które chciałam z Wami przetestować, to jest między innymi, w zasadzie to nie testuję, tylko chciałam Wam pokazać, a w zasadzie ten tusz posłużył mi do porównania, czyli tak, to jest mój ulubiony tusz z L'Oreala, który używam od naprawdę bardzo wielu lat i to jest Volume Million Lashes Fatal. Ten tusz jest wspaniały, uwielbiam go i jestem mu wierna. Zobaczcie, on ma taką silikonową szczoteczkę. Nic tak naprawdę specjalnego, ale bardzo dobrze mi się nią nakłada tusz na rzęsy. Drugi tusz, który tak naprawdę chciałam sprawdzić, dlatego też właśnie użyłam ten do porównania, to jest Bambi i spójrzcie, wersja czarna, bardzo ładne, jeśli chodzi o opakowanie, więc też jest kuszące, ale z tego względu, że bardzo lubię tusze L'Oreala, jestem im wierna, więc jeżeli cokolwiek testuję, to zawsze przeważnie jest to L'Oreal. I ten tusz ma także przyjemną szczoteczkę, bardzo wygodną w malowaniu, chociaż przyznam Wam, że testowałam ten tusz tak naprawdę szykując się do nagrania tego filmiku i mam go już na sobie. Natomiast na ten tusz skusiłam się z tego względu, bo mam wodoodporną wersję Bambi, którą bardzo często używam, w zasadzie zawsze prawie używam do nagrywania dla Was filmików, kiedy potrzebuję, aby ten tusz był wodoodporny, bo na przykład chcę użyć zalotki. I ten tusz, pomimo tego, że go bardzo lubię i jest w wygodnym nakładaniu, to niestety może nie tyle w nakładaniu, tylko wygodny w tym, jak nosi się go, to niestety, tak jak powiedziałam, ma bardzo taką toporną szczoteczkę. Ona jest jak gdyby, nie jest okrągła, jest taka, no dziwna. Trudno się nią nakłada, natomiast jeśli chodzi o sam tusz, to uwielbiam ten tusz i uwielbiam jego efekt. Dlatego też postanowiłam spróbować wersję, która nie jest wodoodporna. I jeszcze jedna rzecz to to, że jeśli chodzi o ten tusz, to nigdzie nie mogłam znaleźć w momencie, kiedy kupowałam go, nigdzie nie mogłam znaleźć recenzji, jak wygląda, jak maluje. Dlatego stworzyłam też tą recenzję dla Was. I przechodzimy w takim razie do testowania. Jeśli chodzi o błyszczyk, to dzisiaj z rana nic, ale to nic wcześniej nie nakładałam na usta, więc usta, jak widzicie, są naturalne, nic na nich nie ma, nic na nie nie wpłynęło i efekt, który jest po nałożeniu, jest bardzo fajny, ponieważ ten błyszczyk bardzo ładnie się błyszczy. Jeśli chodzi o samą konsystencję błyszczyka, to on jest całkiem przyjemny, tyle że minusem tego błyszczyka jest w momencie, kiedy się go więcej założy, a ja go specjalnie więcej Wam zakładam,
to jest to, że te usta jak gdyby się kleją, a w zasadzie może nie tyle kleją, bo nie ma tego uczucia klenia, co one, taka nić się tworzy właśnie tego produktu między wargami i to nie wygląda estetycznie, więc jeśli nakładacie ten błyszczyk, to nałóżcie go tak z umiarkowaniem, a nie za dużo, bo niestety mogą być takie niefajne konsekwencje w postaci tego, że to będzie wyglądało nieestetycznie na ustach. Jeśli chodzi o sam zapach, to tak jak Wam mówiłam, jest całkiem przyjemny, na ustach zanika, jest delikatne mrowienie i tyle, jeśli chodzi o ten błyszczyk. Natomiast czy ten błyszczyk rzeczywiście powiększa usta? Według mnie nie powiększa ust i zobaczcie to na przebitkach, ale w postaci filmiku, ale też na przebitkach w postaci zdjęć. No niestety ja nie widzę tej różnicy, mam wrażenie, że jej nie ma. Przyglądałam się naprawdę szczerze przez cały tydzień i nie zauważyłam, żeby cokolwiek się zmieniło. Jedyny efekt powiększenia to bym powiedziała, że jest to optyczny efekt, czyli po prostu odbijania światła i te usta wyglądają na takie trochę pełniejsze. Jeśli chodzi o komfort noszenia, no to jest wszystko ok. Długo wiadomo, jak to błyszczyki, one szybko się zjadają. Natomiast jedną rzecz, którą zauważyłam, to mam wrażenie, że w momencie, kiedy jest wieczór, a ja nosiłam kilka razy ten błyszczyk, nawet zakładam, to te usta nie są takie przyjemne, gładkie, tylko powiedziałabym, że są bardziej szorstkie, natomiast warstwa, która pozostaje na ustach, to jest taka warstwa, która ma delikatne, ale takie naprawdę delikatne drobinki świecące. To właśnie to, co zostaje w momencie, kiedy błyszczyk się zje. Ale no nie wiem, czy rzeczywiście ten błyszczyk wpływa tak negatywnie. Nie powiedziałabym, że negatywnie, ponieważ nie mam suchych ust, natomiast one nie są takie idealnie gładkie, jak w momencie, kiedy tego błyszczyka nie używam. Natomiast jeśli chodzi o tusze, to zobaczcie, zaczęłam oczywiście od mojego ulubionego tuszu, tego różowego i ten tusz po nałożeniu kilku warstw tak naprawdę jest bardzo fajny i dalej go uwielbiam, ale jeśli chodzi o jego działanie, to uważam, że głównym takim właśnie czynnikiem jest to, że on ładnie po prostu rozczesuje te rzęsy wyglądają bardzo naturalnie i jest wszystko ok. Tu widać taką ułożenie rzęs, to jest moje ułożenie rzęs, nie wiem dlaczego, ale takie mi się zrobiło. Może widocznie tak spałam. Natomiast jeśli chodzi o drugi tusz, tak samo nałożyłam go w większej ilości, w zasadzie tak jak zawsze nakładam, czyli kilka razy ten tusz jednak na te rzęsy nakładam, tak aby je ładnie jak najlepiej rozczesać i wtedy mogę dopiero powiedzieć, że jestem zadowolona. Jedna warstwa tuszu nigdy, ale to nigdy mi nie wystarcza, natomiast kilka warstw jak najbardziej. Zawsze maluję dolne rzęsy, lubię po prostu jak te dolne też są namalowane. Natomiast jeśli chodzi o różnicę między tymi dwoma tuszami, to szczerze, różowy tusz, ten Fatal jest tuszem, który powiedziałabym, że pięknie rozczesuje rzęsy, natomiast jeśli chodzi o Bambi, to jest tusz, który delikatnie jak gdyby skleja te rzęsy, ale także je pogrubia. Jeśli chodzi o długość, to nie zauważyłam różnicy, zresztą sami zobaczcie, chyba tej różnicy za bardzo nie ma, więc tutaj nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Oba tusze, jeśli chodzi o ten tusz różowy, to mogę Wam zagwarantować, że on się nie skrapla, nie brudzi, nic nie robi. Natomiast jeśli chodzi o ten czarny, to Wam nie powiem, bo go jeszcze tak naprawdę nie sprawdziłam, ale obiecuję, że wrzucę Wam po całym dniu jego noszenia, czy coś się stało, czy nie w przebitkach, więc powiem Wam, czy rzeczywiście ten tusz się sprawdził w ciągu dnia. Obiecałam Wam dograć, jak zachowuje się tusz L'Oreala Bambi. Otóż po całym dniu zakończonym imprezą śmiało mogę stwierdzić, że tak naprawdę ten tusz zachowuje się idealnie. To znaczy, nie kruszy się, nie zostawia takich odbitych śladów na powiekach, ale też nie skrapla się. I szczerze mówiąc, ten tusz zachowuje się tak samo idealnie jak inne tusze L'Oreala, które do tej pory używałam. Istotną rzeczą, którą powinnam Wam powiedzieć na samym początku, jest to, że te tusze otworzyłam i użyłam pierwszy raz do nagrania tego filmiku. Także są to tusze, które nie są suche, nie są używane, więc rzeczywiście dają z siebie te 100%. I to, co zauważyłam, to to, że ten tusz Bambi jest bardziej taki mokry, a przynajmniej mam takie wrażenie.
Jeśli chodzi o linki do tuszy i do błyszczyków, to wszystko Wam zostawię poniżej filmiku. Podsumowując, jeśli chodzi o błyszczyk Eveline, to jest to błyszczyk, który cudów nie zdziała, to znaczy nie powiększy Wam ust, natomiast powiększy na pewno je optycznie, ponieważ będzie odbiło światła i ładnie błyszczą, a do tego nada Wam bardzo ładny, taki naturalny kolor, więc jest to szybka taka opcja, jeśli ktoś lubi szybko namalować usta, mieć jakiś fajny kolor, delikatny, i żeby te usta wyglądały na takie świeże, pełne, to jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o tusze, no to tusze tak. Ten tusz zdecydowanie jest dla osób, które lubią taki delikatny efekt, gdy rzęsy są ładnie rozczesane. Natomiast tusz Bambi jest to tusz dla osób, które lubią, jak te rzęsy są trochę takie grubsze bardziej posklejane, czyli dają taki bardziej wyrazisty efekt. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i się spodobał oraz, że rozwiał Wasze jakieś tam wątpliwości odnośnie niektórych produktów, to znaczy błyszczyka czy też tuszy. Jeśli macie inne wrażenia, inny odbiór tych produktów niż ja, bo je używacie, to proszę piszcie w komentarzach, bardzo chętnie o nich poczytam. Natomiast teraz pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.